Serdecznie zapraszam do odcinka 83 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 20. W poprzednim, 82 odcinku opowiedziałem o Maranach. W tym odcinku opowiem o krypto-Rzymianach. Według oficjalnych źródeł do 1530 roku w Hiszpanii spłonęło na stosie prawie 2000 konwertytów, a potem represje przeciwko Marranom ustały. Wzorując się na Hiszpanii, król Portugalii Jan III zaczął zabiegać o ustanowienie inkwizycji, która powstała w 1536 roku. Do końca XVI wieku spalono około 300 Marranów w Portugalii. Wywołało to kolejne fale imigracji Marranów, ale tym razem w odwrotnym kierunku, do Hiszpanii, w której od 1530 roku inkwizycja w niewielkim stopniu interesowała się potomkami nawróconych Rzymian. Jednakże fale te ożywiły kampanie przeciwko konwertytom, które trwały do 1730 roku w Hiszpanii, jak i w jej koloniach w Ameryce. Marrani wyemigrowali do Włoch, Francji, a zwłaszcza Holandii, gdzie otwarcie powrócili do judaizmu. Pewna grupa hiszpańskich Marranów, nazywana Chuitas, osiedliła się na Balearach. Ustanowiony tam Trybunał Inkwizycyjny w latach 1675 do 1691 spalił na stosie 38 osób. Marrani z Balearów do 1782 roku nie mogli przystępować do cechów rzemieślniczych, wstępować do armii, piastować stanowisk publicznych czy wstępować do stanu duchownego. Współcześnie Chuitas można spotkać na Majorce. Po II wojnie światowej wielu Marranów powróciło do tradycji judaistycznej. Nie ulega wątpliwości, że wielu Marranów sądzonych przez inkwizycję w Hiszpanii i Portugalii od XVI do XVIII wieku faktycznie było wyznawcami judaizmu. Rzymianie sefardyjscy ochrzczeni przymusowo w Portugalii w większości byli niechętni nowej wierze, potajemnie zachowując wiarę przodków. To właśnie portugalscy Marrani utworzyli wspólnotę kryptorzymian, która wkrótce sięgnęła daleko poza Półwysep Iberyjski. Tak więc Marranów, czyli konwertytów, nazywano również kryptorzymianami, od słowa greckiego kryptos, ukryty. Oficjalnie kryptorzymian w Hiszpanii nazywano nowymi chrześcijanami, w odróżnieniu od starych chrześcijan, którzy mogli udowodnić czystość krwi. Tylko starzy chrześcijanie, posiadający przodków chrześcijańskich z Półwyspu Iberyjskiego, bez skażenia rzymskiego lub muzułmańskiego, czyli berberyjskiego czy arabskiego, mogli oficjalnie migrować do hiszpańskich posiadłości Nowego Świata, czyli na kontynent amerykański. Pomimo tego wielu kryptorzymian, używając sfałszowanych dokumentów o czystości krwi, trafiło bezpośrednio do posiadłości hiszpańskich, bądź poprzez portugalskie posiadłości w Brazylii. Szczególnie duża fala kryptorzymian pojawiła się w Nowym Świecie w latach 1580 do 1640, kiedy Hiszpanią i Portugalią rządził ten sam monarcha. Konwertytów nie powstrzymała od praktykowania rzymskich rytuałów w domach, ani inkwizycja z Półwyspu Iberyjskiego, ani późniejsze założone w Meksyku, Peru czy w Kartagenie na terenie dzisiejszej Kolumbii. Szczególnie skrytą sektą kryptojudajczyków była społeczność rzymska z Belmonte w Portugalii, istniejąca już od XII wieku. Ich tajne tradycje ukrywania rytuałów rzymskich i zewnętrznych oznak ich wiary zostały odkryte dopiero w XX wieku.
Pomimo, że wielu Rzymian z Belmonte wyznaje otwarcie judaizm, to ich duża grupa nadal kultywuje swoje wielowiekowe tradycje. Maimonides, autor komentarza do Talmudu Miszne Tora, wydał doktrynę będącą odpowiedzią na przymusowe nawracanie Rzymian na Półwyspie Iberyjskim przez Almohadów, czyli dynastię marokańską pochodzenia berberyjskiego, panującą w Machrebie i Andaluzji w XII i XIII wieku. W swoim liście o męczeństwie Maimonides zasugerował, że prześladowany Rzymianin powinien publicznie przyjąć islam, zachowując kryptojudaizm i nie szukać męczeństwa, chyba że zostanie zmuszony do publicznego przekroczenia rzymskich przykazań. Duża grupa kryptorzymian, zwana neofitami, zamieszkiwała Królestwo Sycylii, obejmujące całe południowe Włochy, a w Świętym Cesarstwie Rzymskim osiedliła się suzycka linia kryptorzymian, której przodkowie nazywali się Sas, Saskind i Lindauer. Znanym kryptorzymianinem był Antonio Fernandes Carvajal, portugalski kupiec z Londynu. Carvajal, podobnie jak inni londyńscy Marani, modlił się w katolickiej kaplicy ambasadora Hiszpanii, odgrywając jednocześnie wiodącą rolę w tajnej wspólnocie rzymskiej, która spotykała się w tajnej synagodze przy Christchurch Lane. Kolejnym konwertytą był Isaac Cardozo, rzymski lekarz, filozof i pisarz. Cardozo urodził się w Portugalii, ale ostatecznie wyemigrował do Włoch. Dla zmylenia inkwizycji posługiwał się pseudonimem Fernando, a po znalezieniu bezpiecznego schronienia w Weronie otwarcie przyjął judaizm, stając się czołowym uczonym we Włoszech. Jednakże Marani nie tylko wyemigrowali do krajów europejskich czy na kontynent amerykański, ale pojawili się również w Indiach, odkrytych przez Portugalczyków w 1498 roku. Rzymianie sefardyjscy osiedlili się w wielu nadmorskich miastach Indii, jak Goa, Damau czy Madras, ale przede wszystkim na wybrzeżu Malabaru w Cochin. Marrani wybierali głównie miejsca handlowe w Indiach, gdzie mogli potajemnie praktykować judaizm. Dzięki doskonałej znajomości języka kastylijskiego i katalońskiego nie wyróżniali się wśród katolickich Portugalczyków i byli poza zasięgiem portugalskiej inkwizycji. Nasuwa się pytanie, dlaczego chrześcijanie czy muzułmanie wybrali akurat Rzymian, aby porzucili judaizm i nawrócili się na ich wiarę. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 83, w którym opowiedziałem o kryptorzymianach. Serdecznie zapraszam do odcinka 84 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 21.